i techniczna część testu, więc gdy rower do nas przyjeżdża, pierwsze co trzeba zrobić, to nacisnąć tutaj guziczek, żeby uruchomić baterię, bo bez tego nie uruchomimy całego roweru. Także najpierw tu, a potem tutaj. Odpala nam się licznik. Co my tutaj mamy? Procent naładowania, prędkość, aktualna wycieczka, całkowity dystans i stopień wspomagania. Stopień wspomagania sobie tutaj plusikiem, minusikiem regulujemy od 0 do 6. Gdy chcemy zobaczyć sobie troszkę więcej danych, przyciskamy tutaj i wtedy mamy czas ostatniej wycieczki, całkowity dystans, maksymalna ostatniej wycieczki, średnia prędkość ostatniej wycieczki. To jest tutaj pod tym przyciskiem. Mamy też światła. Gdy przytrzymamy, przyciemnia się ekran, zapala się światełko. Teraz możemy wyłączyć światełko. Zapala się zarówno światełko z przodu, jak i z tyłu. Obydwa światełka są standardowym wyposażeniem tego roweru. Co my tu jeszcze mamy? Możemy przytrzymać przycisk i gdy go przytrzymamy, wchodzimy w tryb Eco. Rower wtedy mniej wspomaga, dalej zajedzie. W tryb Normal i w tryb Power. Oczywiście w trybie Power jest największa zabawa, bo rower najlepiej wspomaga. Natomiast jeśli chcemy coś więcej, no to musimy przytrzymać lewy i prawy. I teraz wchodzimy w ustawienia. Pierwsze to jest Display Settings. Tutaj i wchodzimy w te ustawienia. Pierwsze co mamy to Trip Reset. Naciskamy jeszcze raz i możemy sobie tutaj na plusikiem jeszcze raz i skasowaliśmy właśnie dystans dzienny. Potem możemy sobie ustawić jednostki, mile, kilometry, jaki mamy rower, czyli 29 cali, jasność podświetlania, tryb. Można też tutaj przestawić, no ale to wygodniej przytrzymując i po prostu. Ale jakby ktoś chciał bardzo z tego miejsca, to tutaj może sobie też Eco, Normal i Power przestawić. I mamy fajną funkcję, czyli Battery Info. Wchodzimy w Battery Info. No i tu mamy aktualną temperaturę baterii, aktualny voltaż pakietu, next page, minus, next page, kolejne. Ile zaliczył pełnych cykli, 3 cykle zaliczone, nienaładowana była przez 29 godzin. No, jakieś tu serial number od baterii. No i napięcie na celach, 3,78 V teraz jest. Czyli tak standardowo jak to jest przy połowie baterii. Jak chcemy back, to tutaj z powrotem plusikiem i sobie z tego wyjdziemy. I potem mamy jeszcze zaawansowane ustawienia. No i tutaj trzeba już kod. Kod jest 1212. Plusikiem dajemy kolejne cyfry, a potwierdzamy i teraz wchodzimy i możemy sobie ustawić tu stopnie asysty, czyli od 0 do 6. Jak próbowałem to zmienić, to i tak działało od 0 do 6. Nie do końca rozumiem, o co to chodzi. Tu ustawiamy, jakie mam napięcie. Tego raczej bym nie sugerował nikomu zmieniać. Możemy zmienić, zobaczymy, jest od 15, 20, 25, 26, 27, 30, 35 i 99. Rower oczywiście do 99 nie będzie wspomagał, natomiast to jest po prostu pełna prędkość. Przechodzimy do ustawienia tutaj tego akceleratora walk-in, bo tak to się zdaje się nazywa. On normalnie wspomaga nas do 6 na godzinę, żeby nas na przykład podciągnąć pod górkę, jak rower prowadzimy. Ale spróbujemy tutaj sobie to zmienić, czyli wchodzimy przyciskiem i lecimy. Może być 6, 25, 30 i potem już 99. 99 to oczywiście maksymalna prędkość. Ustawimy na chwilę 99 i zrobimy próbę na podnóżku. Wyjdziemy sobie z tego back i teraz exit. I teraz co? Mamy ustawione największe przełożenie z tyłu, czyli teoretycznie w ten sposób sprawdzimy, do jakiej prędkości rower wspomaga. Ustawiony jest max, no i bez obciążenia ten rower jest w stanie wspomagać do 60 km na godzinę. Oczywiście z obciążeniem tak kolorowo nie będzie. No i teraz sprawdźmy, ile ja ważę. Jestem prosto po obiedzie, więc trochę więcej, 82,4, a teraz z rowerem 110 kg. No więc łatwo można policzyć, 82, 110, niecałe 28 kg waży ten rower. Co warto jeszcze wiedzieć z takich technicznych rzeczy? Więc tak, tu mamy regulację taką szczegółową tylnej przerzutki. Warto sobie, jakby coś tam źle biegi zmieniało, poprzekręcać
dosłownie tak po ćwierć obrotu, tak żeby ustawić idealnie. No jest to ważne, bo tutaj duże obciążenia są, żeby coś tam no nie popsuć choćby tych zębów z tyłu. Z takich technicznych rzeczy, co jeszcze musiałem robić, gdy ten rower odebrałem, tutaj jest zabezpieczenie, żeby łańcuch nie wyjechał za wysoko, za nisko, jeśli dobrze pamiętam, oraz tu jest ustawienie, jak ta przerzutka ma być tutaj wychylona do tyłu i tu musiałem dosłownie 2 obroty zrobić, bo na największym trybie, no niestety tutaj to kółeczko tutaj już jeździło po tych trybach. Taki niefajny dźwięk był, ale to dosłownie wkręciłem tutaj 2 obroty i tym sposobem ustawiłem sobie wszystko na tip-top. I to w zasadzie tyle, co trzeba było z tym rowerem zrobić. Oczywiście, jak zawsze przy takich rowerach, warto wszystkie dokręcenia, wszystko co się da posprawdzać. Tu któraś śruba od bagażnika nie była tak super dokręcona, ale tak poza tym to wszystko było ok. No i to chyba tyle z takich technicznych rzeczy, jakie warto wiedzieć. Hamulców się nie reguluje, to są hydrauliczne hamulce, one się automatycznie regulują, dopóki jest wystarczająca ilość płynu w zbiorniczku, który jest tutaj u góry. Nic nie trzeba z nimi robić. Ewentualnie jakby były źle ustawione, można je tutaj odkręcić i ustawić tak, żeby nam no, nie harowało z której strony. Prosta też sprawa, wystarczy to odkręcić, zahamujemy na maksa i potem delikatnie dokręcać po pół obrotu raz w górę, raz w dół, tak żeby nam się nie przekręciło cały ten hamulec. Tak zrobiłem i teraz idealnie hamuję, nic nie trze w czasie jazdy. Także prosty, zdecydowanie taki do ogarnięcia sprzęcik. Przepraszam, że jest taki brudny. Chciałem Wam na szybko, na gorąco nagrać no wszystko, co o nim wiem. Będę musiał teraz się wziąć za czyszczenie, ale jak to testy rowerów, no to trudno wykonywać poza drogami, do których są przeznaczone, a to rower górski. Także warto było pojeździć po różnych szutrach, żeby zobaczyć, co on potrafi. A jak zawsze na koniec bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć!